W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać ultramodne Cartoon Nails. Zaprezentujemy triki, dzięki którym stylizacja nabierze komiksowego charakteru oraz prześledzimy schemat pracy cienkim pędzelkiem, tak aby zdobienie zachwyciło precyzją wykonania. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. W dzisiejszym odcinku powitajmy instruktorkę Indigo, Martę Szołtysik. Cześć, nazywam się Marta Szołtysik, chociaż większość z Was kojarzy mnie pod nazwą Marci Pazur z Instagrama. Zapraszam Was serdecznie do swojego centrum szkoleniowego, które znajduje się w bardzo urokliwej miejscowości na Śląsku, w Kaletach. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać komiksowy French. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to lakier hybrydowy It's a Girl, żele Arte Brillante Black Poison, White, Danger i Luna Park, Tip Top, Supermatte, pędzelek Indigo Master Nail Art 006, metalowe kopytko, paletka Nail Art. Cartoon Nails opanowały Instagrama i TikToka. Patrząc na te paznokcie, człowiek się zastanawia, czy nie zostały wykonane w jakimś programie graficznym, ale nie. To odpowiedni dobór produktów i kształtów sprawia to złudzenie optyczne, które jeszcze większe wrażenie robi na żywo. Ułatwimy sobie pracę, jeśli sięgniemy po najbardziej napigmentowane produkty. Zatem sięgamy po Arte Brillante. Paznokcie naszej modelki przedłużyliśmy żelem Light Rose i nadaliśmy im kształt salonowego migdała. Paznokcie pokrywamy 2 warstwami lakieru hybrydowego It's a Girl i każdą z nich utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przed aplikacją drugiej warstwy koloru delikatnie odpychamy skórki metalowym kopytkiem. Przy wykonywaniu klasycznego manikuru hybrydowego staramy się podjechać kolorem pod skórki celem efektownego, estetycznego wykończenia stylizacji. W Cartoon Nails nie w tym momencie. Będziemy to robić na sam koniec przy użyciu czarnego koloru, którym wykonamy finalny obrys. Teraz nie staramy się wjechać pod skórki, ponieważ tworzymy podkład do zdobienia. Na paletkę Nail Art wykładamy po kropli Arte Brillante Black Poison, Danger i Luna Park. Poniżej aplikujemy 2 krople Arte Brillante White, ponieważ będziemy rozjaśniać nasze kolory. Pędzelkiem Master Nail Art 006 tworzymy jasną mieszankę z pomarańczowego i białego żelu. Możemy dołożyć odrobinę więcej kolorowego Arte Brillante, by uzyskać pożądany odcień. Następnie włosie pędzelka czyścimy o suchy wacik i tak samo postępujemy z różowym i białym żelem, by uzyskać delikatnie rozjaśniony odcień. Teraz przechodzimy do namalowania Frencha rozbielonym Luna Parkiem. Zaczynamy od połowy paznokcia, a później łączymy ze sobą linie, tworząc klasyczny French. Malujemy idealną linię uśmiechu na środku wolnego brzegu i cienkim pędzelkiem dopracowujemy wszystkie detale Frencha. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Różowy French wykonujemy na serdecznym i środkowym paznokciu, a pomarańczowy na małym, wskazującym oraz kciuku. Przechodzimy do namalowania czarnych obwolut. Z paletki pobieramy Arte Brillante Black Poison. Zaczynamy od skórek z prawej strony i ciągniemy pędzelek w górę, aż do wolnego brzegu. Wykonujemy cienką, czarną linię na wolnym brzegu, po czym przeciągamy pędzelek w dół do lewej strony skórek. Przechodzimy do namalowania cienkiej linii przy wałach bocznych po lewej stronie, a następnie aplikujemy kolor przy skórkach i łączymy obwolutę. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Powtarzamy to na każdym paznokciu. W zdobieniu Cartoon Nails ważne jest, by dobrze wykonać cienką, prostą linię. Zdawać by się mogło, że to proste zadanie, ale nic bardziej mylnego i wie o tym każdy, kto właśnie zaczął zdobić, na przykład paznokcie. Podpowiedź dla Was, jeżeli dopiero się uczycie tworzyć takie dobre, cienkie linie. Po pierwsze, jeżeli chcemy cieniutką linię, trzymamy pędzelek pionowo, bo im bardziej poziomo będziemy wypłaszczać pędzelek, tym linia będzie grubsza i na odwrót, im bardziej będziemy podnosić nasz tort, stawiając finalnie ten pędzelek, nasza linia będzie cieniutka. Druga podpowiedź to, aby nasza ręka wiodąca, która wykonuje kreskę, oparła się poprzez mały palec o rękę trzymającą palec klientki. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko, że ręka nam się obsunie. I jak zazwyczaj podczas zdobień warto jest przymrażać raz na jakiś czas już częściowo wykonane, ale jeszcze nie finalne dzieło. Dzięki temu, jeżeli będzie jakaś wtopa, coś nam pójdzie nie tak, będziemy zmazywać tylko ten nieutwardzony fragmencik, a nie całość.
Teraz malujemy czarną linię w dole Frencha. Zaczynamy od środka i kierujemy się w prawo, a później pracujemy od lewej strony i ciągniemy linię do środka. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Schemat powtarzamy na każdym paznokciu. Na paletkę wykładamy ponownie kroplę Luna Parku i Tip Topa. Pobieramy kolor cienkim pędzelkiem i mieszamy go stopem, ponieważ chcemy uzyskać taki półtransparentny odcień. Malujemy kreskę w połowie Frencha na środkowym i serdecznym paznokciu. Utwardzamy przez 30 sekund. To dobór odpowiednich kolorów sprawia, że Cartoon Nails nabiera komiksowego wyglądu. W teorii używamy 3 kolorów. Czarny jest podstawą obrysu. Coś czerwonego, to może być mocno nasycony pomarańcz albo mocny róż, dodaje też komiksowego sznytu. Bardzo ważne jest podczas tego zdobienia, aby dokładnie czyścić pędzelek, przechodząc z koloru na kolor o suchy wacik, aby nie zamazać tego efektu, aby był on taki jak z komiksu. Wykonujemy pionowe poświaty i na paznokciach malujemy po prawej stronie podłużne kreski, które również utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletkę wykładamy kroplę żelu Danger oraz Tip Topa, po czym również tworzymy półtransparentny kolor. W strefie Frencha, kciuka oraz małego i wskazującego paznokcia dodajemy takie same cienie. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletkę wykładamy krople Arte Brillante White oraz Tip Topa. Tworzymy ostatnią półtransparentną mieszankę i wykonujemy dodatkowe poświaty, też na kciuku oraz na małym i wskazującym paznokciu. Zaczynamy przy skórkach i po prawej stronie zataczamy delikatne półkole, biegnące zgodnie z prostopadłą linią do wałów bocznych. Po prawej stronie wykonujemy pełną łezkę, a po lewej cieńszą kreskę oraz kropeczkę. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Zdobienie zabezpieczamy topem Supermatte. Wykonujemy lekkie, delikatne ruchy. Pracujemy niemal w powietrzu. Przy skórkach precyzyjnie rozprowadzamy top cienkim pędzelkiem. Utwardzamy przez 30 sekund. Tak prezentuje się pełna stylizacja Cartoon Nails. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy komiksowe paznokcie Was porwały, czy nosiliście je na swoich dłoniach. Jak widać u mnie, PESEL już nie ten. Preferuję bardziej klasyczne rozwiązania. Ale zakładam się sama ze sobą, że z 10 lat temu uwielbiałabym nosić te paznokcie. Teraz uwielbiam je podziwiać na mediach społecznościowych. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Do zobaczenia. Cześć!